Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny 125 odcinek audycji Bez Celibata. Audycji, gdzie dyskutujemy na tematy społeczne, polityczne, wydarzenia, to co się wydarzyło, to co się może wydarzyć, tematy socjologiczne, filozoficzne, psychologiczne, w ogóle na szerokie spektrum tematów, ale to co jest najważniejsze, próbujemy to robić z perspektywy biblijnej, z perspektywy ewangelicznego chrześcijaństwa i dzisiaj ze mną jest Filip Kegel, najmłodszy pastor baptystów w Polsce, a ja jestem Sławek Zawadzki i przechodzimy do dyskusji na temat tego, o czym można było poczytać w gazetach, w tygodnikach i dziennikach i czytałem Wysokie Obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej i tam oto pojawił się artykuł, który myślę, że się pojawił na pewno w wielu innych gazetach, jeżeli chodzi o tematykę noworoczne postanowienia. No właśnie, chciałem powiedzieć, że każdy z nas, ja nie mam noworocznych postanowień, od razu się tutaj zdradzę, kiedyś miałem, ale generalnie postanowienia mam, tylko że nie noworoczne. Jak to jest, Filip? Czy ty w ogóle masz jakieś noworoczne postanowienie? Na przykład, żeby przeczytać Biblię w rok, albo żeby chodzić na siłownię, albo żeby przeczytać wszystkie książki Sapkowskiego. Jak to u ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o noworoczne, to jakoś w tym roku nie mam. Bardziej mam jakieś takie ogólne kierunki czy wartości, które bym chciał wprowadzać w życie, ale to się nie sprowadza do konkretnych postanowień. Jednak postanowienia noworoczne nie zdawały zwykle egzaminu. No nie zdają. Dla mnie. Przed audycją rozmawialiśmy o takiej pseudonaukowej teorii Blue Monday, niebieski poniedziałek. To jest taka teoria, która mówi, że najbardziej depresyjny dzień w roku to trzeci poniedziałek stycznia, co wynika według twórcy tej teorii z tego, że nakłada się na siebie kilka takich bardzo smutnych wektorów. I jednym z nich jest to, że właśnie w trzeci poniedziałek stycznia zdajemy sobie sprawę, że nasze postanowienia noworoczne właściwie nic z nich nie będzie. Oprócz tego oczywiście jest to smutny okres, bo jest ciągle zimno, jest ciemno, no i płacimy pierwszą ratę za prezenty świąteczne, bo to w ogóle jest amerykański pomysł, a to w Stanach jest dość popularne. To jak to jest w ogóle z postanowieniami z perspektywy biblijnej albo chrześcijańskiej? Czy apostołowie mieli jakieś postanowienia? Czy Pan Jezus sobie robi postanowienia? Czy może jacyś wielcy chrześcijanie w historii Kościoła mieli postanowienia? Mi tutaj pierwszy fragment Biblii, który przychodzi na myśl, to jest chyba z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi, że ćwiczenie fizyczne czy cielesne niewielką przynosi korzyść, ale pobożność jest pożyteczna we wszystkim. I to mówię tak z przymrużeniem oka w kontekście postanowień noworocznych, również jakichś co do ćwiczeń fizycznych. Ale chwilkę przedtem Paweł mówi, żeby Tymoteusz się ćwiczył w pobożności. I to jest ciekawe podejście do sprawy, bo myślę, że my dzisiaj zbyt często cierpimy na taką przypadłość, że nam się wydaje, że pobożność to musi być coś takiego czysto spontanicznego, żeby była szczera. Jeżeli ja się do czegoś zmuszę, jeżeli ja sobie wprowadzę jakiś schemat, no to automatycznie sprawi, że wpadnę w jakieś więzy, nie wiem, pustego rytuału, tak, który... Pustej pobożności. Pustej pobożności. Szczerej. Tak. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli taką zasadę u samych postaci biblijnych. Widzimy wiele zwyczajów. Zaraz powiem, jak to się ma do postanowień, ale widzimy wiele zwyczajów. Widzimy Daniela, który modli się 3 razy dziennie, codziennie. Widzimy, że też Kościół miał pewien rytm swojego życia, spotykał się regularnie o konkretnej porze i tak dalej. Więc najwyraźniej można wprowadzać pewne schematy, również w swoje życie duchowe, i one nie mogą być celem samym w sobie, i przed tym też Biblia przestrzega w wielu miejscach, ale mogą być pomocą. Więc jeżeli takie postanowienie podejmiemy, żeby taki schemat jakiś wprowadzić, który nasze życie duchowe rozwinie, może uporządkuje, no to do dzieła. To jak najlepszy pomysł to jest. Nie? No, zgadza się. Używasz słowa schemat. Ja bardzo lubię słowo nawyk. Też może być. Bo dzisiaj to słowo w mainstreamie, jeżeli chodzi o postanowienia, jeżeli chodzi o zmianę swojego życia, no to jest takie w psychologii i właściwie w rozwoju osobistym jest właśnie takie pojęcie, że drobne nawyki mogą zmienić wszystko. No takim drobnym nawykiem jest na przykład codzienna modlitwa. Na początku, jeżeli powiemy sobie tak, wstaję godzinę wcześniej, albo pół godziny wcześniej, albo 15 minut wcześniej,
podobno w nawykach jest tak, że jak chcesz sobie stworzyć jakiś nawyk, to nie powinieneś zaczynać z wysokiego C. No bo już po 2 albo 3 dniach będziesz zmęczony, no i jakby potrzebujesz mikrosukcesów, więc warto zaczynać od mniejszych kroków. Ale właśnie codzienna modlitwa, codzienne studium czy czytanie Biblii, nawet na takiej zasadzie, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Biblią, że w drodze na przystanek, jak jadę do pracy, albo jak jedę samochodem, żeby posłuchać. Polecam tutaj audiobiblię na każdy dzień, 5 minut. Tyle trwa codzienne czytanie. I 3 albo 4 fragmentów i to już wyrabia pewne nawyki. Natomiast ja wiem o tym, że ty, będąc chyba na obozie albo na jakiejś konferencji chrześcijańskiej, miałeś prelekcję na temat takiego dżentelmena. Tak, w kontekście postanowień, bo to właśnie była konferencja sylwestrowo-noworoczna. Jonathan Edwards, o którym kiedyś już mieliśmy odcinek, nawet taki 2-częściowy z pastorem Robertem. Ciekawi czy ciekawscy mogą się dokopać do tego odcinka. Jonathan Edwards to był taki pastor, teolog, filozof XVIII-wieczny, amerykański, który był wyjątkowo uzdolniony umysłowo, też duchowo był wyjątkową postacią, takim gigantem duchowym, powiedziałbym. Natomiast był też osobą niesamowicie ambitną. I to się wyraziło w tym, że on mając lat chyba 19, zaczął spisywać postanowienia. Liczba tych postanowień urosła do kilkudziesięciu, chyba 70 w pewnym momencie, jak nie więcej. No i one właśnie były takie bardzo ambitne. Postanawiam, że wszystko, co czynię, będę czynił z całych sił dla Bożej chwały. Postanawiam, że w Dzień Pański, czyli w niedzielę, nie uczynię nic, co by mnie odciągało od rozmyślania o sprawach duchowych. Nie powiem nic śmiesznego, na przykład. Więc tak bardzo podchodził poważnie do niedzieli. Albo postanawiam, że nigdy nie dam okazać swoim rodzicom przez ton głosu albo wyraz twarzy jakiejkolwiek irytacji. Więc on takie rzeczy spisuje, mierzy bardzo wysoko, a jednocześnie kiedy sobie, i to też myślę jest ważne w kontekście postanowień, kiedy sobie przeczytamy różne jego zapiski z jego jakichś osobistych dzienników, to widać, że bardzo szybko on się strasznie samym sobą rozczarowuje. Dochodzi do wniosku, że on może przyjął dobre cele, ale realizacja to jest po prostu coś nieosiągalnego dla niego. I potem już z perspektywy wielu lat, jako człowiek dużo dojrzalszy, mówi, źle myślałem o życiu chrześcijańskim na początku. Oczywiście parafrazuję. Za mało polegałem na łasce Bożej i za dużo oczekiwałem tak jakby natychmiastowej poprawy, natychmiastowego, byśmy powiedzieli jako protestanci, uświęcenia, tak? Czyli tej przemiany na podobieństwo Pana Jezusa. Więc można przyjąć bardzo dobre cele, a jednocześnie one będą tak nierealne, że to więcej szkody niż pożytku przyniesie. Problem z celami, to w tym artykule właśnie w Wysokich Obcasach jest z 2 albo 3 akapity na ten temat. Problem z celami polega na tym, że kiedy stawiamy sobie jakiś cel, to od razu wizualizujemy sobie efekt. No nie wiem, że nauczę się mówić po hiszpańsku, tak? Albo że że schudnę 25 kilo. I w momencie jakby to jest taka pułapka, bo to jest właśnie jakby próba zachęcenia do tego, żebyśmy podjęli inicjatywę, ale w momencie, kiedy zaczynamy to realizować, to ścieramy się z rzeczywistością, że to zanim osiągniemy ten efekt, no to musi dużo wody w Wiśle upłynąć. Więc sugeruje się, mówię to jako ciekawostkę i też to stosuję w swoim życiu, żeby wizualizować nie cel, a proces. Nie to, że przeczytam Biblię w rok i będę mógł się pochwalić, że ją przeczytałem w rok, tylko to, że ją czytam, powinien sobie wyobrażać. I to nie jest biblijna wskazówka oczywiście, ale to jest taka wskazówka praktyczna, do której zachęcam. Takim postanowieniem, które jest powszechne w naszym kościele, taką praktyką to jest właśnie przeczytanie Biblii w rok. Niektórzy to robią. Samuel Skrzypkowski, też jeden z młodszych pastorów w naszym kościele, co roku na Facebooku w ostatni dzień grudnia wrzuca podsumowanie, wrzuca taki kalendarz, taką kartkę właściwie, gdzie miał zapisane po prostu 365 pozycji, gdzie było napisane, jakie księgi w każdy dzień czytać. No bo właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, żeby przeczytać Biblię w rok, trzeba czytać mniej więcej 4 rozdziały dziennie.
Zgadza się? Można Tak sobie jest. ściągnąć taki kalendarz papierowy, albo nie papierowy, można sobie ściągnąć aplikację, nawet mobilną, YouVersion, chociaż pewnie jest i więcej i ona po prostu przeprowadza nas przez czytanie właśnie. Przy czym te kalendarze są w ogóle różnorodne, bo można czytać rozdział po rozdziale, tak jak to jest w Biblii po kolei, ale można na przykład zrobić tak, że bierzemy 2 rozdziały ze Starego Testamentu, z ksiąg historycznych i prorockich, 1 rozdział z ksiąg mądrościowych i 1 z Nowego Testamentu. Wychodzi 4 na dzień i wtedy powiedzmy się nie nudzi, zwłaszcza jeżeli trafimy na Księgę Kapłańską, bo to wtedy chyba najwięcej osób odpada. No okej. Czy coś chciałbyś dodać do tego wątku jeszcze postanowień? W kontekście biblijnym mi przychodzi do głowy jeszcze jeden przykład, taki chyba ważny, no bo podaliśmy ten przykład historyczny Edwardsa, ale myślę o Piotrze, o apostole Piotrze. Może nieoczywisty przykład w tym kontekście, ale mówię o tym dlatego, że Piotr w momencie, kiedy Jezus zapowiada podczas ostatniej wieczerzy, że wszyscy go opuszczą, że już wkrótce pasterz zostanie uderzony i owce się rozproszą. Tak? Jezus tam cytuje język proroka Zachariasza. No to Piotr się zarzeka, nigdy ja czegoś takiego nie zrobię. Ja pójdę za tobą do więzienia, pójdę za tobą nawet na śmierć. I Jezus mówi, kur nie zapieje, a ty mnie się 3 razy zaprzesz jeszcze tej nocy. No i Piotr rzeczywiście to robi. Jest potem zdruzgotany. No i później widzimy, że Jezus go przywraca do relacji, przywraca go do służby, która też Piotrowi była powierzona. I tak jak Piotr 3 razy się zaparł, tak Jezus 3 razy pyta Piotra, czy mnie kochasz? Tak. I Piotr mówi za pierwszym razem, za drugim razem, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Za trzecim razem Jezus pyta, Piotrze, czy mnie kochasz? I Piotr się zasmucił i mówi, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I Jezus właśnie 3 razy mówi, paś baranki moje. Więc Piotr przeszedł przez jakiś proces tego, że no właśnie miał o sobie dużo lepsze wyobrażenie, niż powinien mieć. Myślał, że jest dużo lepszym człowiekiem, niż był w rzeczywistości. I on w pewnym sensie nawet potrzebował tego doświadczenia rozczarowania samym sobą, zaparcia się Jezusa, żeby zrozumieć, ja sam z siebie nie mogę nic, ale szczerze go kocham, liczę na Jego łaskę. I to też jest taki element, o którym nie możemy zapomnieć, nie? Że to nie jest tak, że my tutaj o własnych siłach, mówię już z tej takiej ściśle chrześcijańskiej perspektywy, my o własnych siłach tutaj zreformujemy swoje życie, zrobimy wrażenie na samym Bogu. Nie? No nie, to chodzi o to, żeby powiedzieć, Panie Boże, sam z siebie to ja naprawdę niedużo mogę, ale liczę na Twoją łaskę. Liczę na to, że będziesz w tym ze mną i z tą nadzieją ja chcę zmieniać swoje życie. Zmieńmy temat. Jesteśmy na początku 2025 roku. Tak jak się przygląda prasę, to się pojawiają artykuły i posty, które mówią, co się wydarzyło w 2024, ale też mówią o tym, co się wydarzy w 2025. Dzisiaj rano przeglądałem Puls Biznesu i dokładnie przewidują autorzy tego artykułu, którym czytałem. Oni akurat przeprowadzili szerokie wywiady wśród ekonomistów. Przewidują, ile będzie wynosiła inflacja, ile będzie wynosił eksport, jak inwestycje będą rosły i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma wątpliwości, że w Polsce najważniejszym wydarzeniem społecznym i politycznym, a może się okazać, że nawet i gospodarczym, zaraz to wyjaśnię, będą wybory prezydenckie, które będziemy mieli w maju. Tak? 2 siły ponownie zetrą się. Mówię 2 siły, bo oczywiście mamy bipolarny system partyjny już od wielu lat w Polsce. No chyba, że coś się wydarzy niezwykłego i do drugiej tury wejdzie ktoś spoza układu tego bipolarnego. Natomiast nawet jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, to temat wyborów go w jakiś sposób dotknie, bo zaraz jak będziemy otwierać lodówkę, to będziemy widzieli 1, 2 albo 3 kandydata. Dlaczego ma to znaczenie gospodarcze? Dlatego, że wybory w Stanach i poprzednie wybory w Polsce pokazały, że na przykład jeżeli jakiejś partii albo jakiemuś kandydatowi przypnie się odpowiedzialność za drożyznę, za inflację, to ten kandydat traci bardzo mocno. Więc mówi się nawet o tym, że w tej chwili inflacja może być hamowana w sposób sztuczny,
mogą być zamrażane i tak będzie. Wiemy o tym, że ceny energii będą zamrożone ponownie i właśnie po to, żeby głosujący nie odczuli niekorzyści z tym związanych. Dobra wiadomość, czy jest taka, wiem, że to nie jest akurat audycja na ten temat, dobra, niedobra. Znaczy dobra z punktu widzenia rozwoju naszego państwa. 25 miliardów euro wpłynie z Europy w tym roku, będzie wydawane, więc no wszyscy też to odczujemy. I teraz przechodząc do meritum. Jak chrześcijanin ma się odnaleźć w kontekście tych wyborów? Ja spotkałem się w ogóle z dwiema doktrynami. Jedna doktryna jest taka, która mówi, musisz pójść na wybory jako chrześcijanin. Nieważne, czy się to interesuje, czy nie, musisz wykonać tę pracę, przemyśleć sprawę i pójść oddać swój głos. To jest jedna doktryna. A druga, która mówi, nie możesz pójść do wojska i nie możesz głosować, bo to są sprawy tego świata. I to jest moje pierwsze pytanie, Filip, na rozgrzewkę, ale dorzucam jeszcze drugie. Czy to jest tak, że jako chrześcijanin ja jednak muszę wiązać się, nie wiem, z siłami bardziej prawicowymi, bardziej lewicowymi, bardziej konserwatywnymi, bardziej liberalnymi? Pamiętam jeszcze w technikum mieliśmy taką nauczycielkę, która uchodziła właśnie za zaangażowaną katoliczkę i ona kiedyś powiedziała, że kto chodzi do kościoła, ten wie, na kogo głosować. I moje pytanie jest takie, czy jeżeli ktoś chodzi na nabożeństwa, nieważne czy do baptystów, czy do luteran, czy do katolików, czy on też wie, na kogo głosować. Oddaję ci mikrofon. Taka dygresja, ale w temacie. Mi się zdarzało słuchać takich rozmów, też dokładnie w naszych kontekstach, tych powiedzmy ewangelikalnych czy baptystycznych, kiedy jest jakaś grupa ludzi, którzy sobie rozmawiają po nabożeństwie właśnie w okresie takim okołowyborczym, czy nawet w samą niedzielę wyborów, tak jak właśnie w niedzielę zawsze u nas są wybory, no to na nabożeństwie gdzieś tam te tematy mogą się pojawiać, nie z kazalnicy, ale wśród uczestników, już po tej części oficjalnej. No i takie uwagi rzucane, no to co, teraz na wybory, no i wiadomo, na kogo zagłosować. I między wierszami w ramach tej grupki było wiadomo, że mają jakąś wspólną swoją opcję. I myślę sobie, i to nawet były osoby, które w tej wspólnocie były bardzo zaangażowane. No nie chcę powiedzieć, że wysoko postawione, bo to nie do końca jest dobry opis tego, jak działają kościoły ewangelikalne, ale od lat będące bardzo aktywną częścią Kościoła, mające wpływ na wiele rzeczy. Myślę sobie, czy to powinno być tak, że my traktujemy jako oczywistość to, że każdy inteligentny człowiek, któremu zależy na dobru Polski, z pewnością zagłosuje na tę opcję. No a jak jest chrześcijaninem takim świadomym, no to już w ogóle przecież jest jasne, że nie zagłosuje na. I tutaj bardzo różne opcje padają. Więc no tak bym się chciał troszeczkę zdystansować od tego, nie? Że oczywiście sam też mam jakieś swoje przekonania polityczne i głosuję stosownie do nich, ale bardzo bym uważał na to, żeby twierdzić, każdy z pewnością właśnie myślący i dobry człowiek będzie głosować tak jak ja, czy każdy porządny chrześcijanin. Natomiast co do pierwszego pytania, moje przekonanie osobiste jest takie, że chrześcijanin powinien iść na wybory i że to wynika z jego chrześcijaństwa. I to wyciągam wniosek taki z tego, że to jak jest opisana rola chrześcijanina w społeczeństwie w Nowym Testamencie, no to mam silne wrażenie, że to ma być człowiek, któremu zależy nie tylko na swoim zbawieniu, nawet nie tylko na zbawieniu swoich bliskich, ale że generalnie zależy na ludzkim dobru. Po prostu, że powinno chrześcijaninowi zależeć na tym, żeby tej społeczności, w której on funkcjonuje, również tej doczesnej, żeby działo się jak najlepiej. Żeby przynosić, już używając biblijnego języka, błogosławieństwo. Albo pokój, ten biblijny szalom do swojego kontekstu. Widzimy, że w różnych miejscach Nowego Testamentu jest wyszczególnione to, żeby się modlić za rządzących. Dlaczego akurat za rządzących? No ludzie jak każdy inny, tak? Tak. A jednak z powodu tego, jaki wpływ mają na społeczeństwo, mamy się za nich modlić w szczególny sposób. I takim obrazem, którego się czasem używa, to ja to biorę od Tima Kellera, którego tutaj często przywołujemy. Tak. Tim Keller używa obrazu Judejczyków wygnanych do Babilonu.
jako obrazu sytuacji chrześcijan w świecie. Bo chodzi o to, że w księdze Jeremiasza Bóg mówi do tych Judejczyków, którzy zostali wygnani, są w niewoli babilońskiej, starajcie się o pomyślność tego miasta, znaczy Babilonu, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. A mamy do czynienia z wrogiem, z kimś, kto najechał ich ziemię, tak? Kto był narzędziem Bożego Sądu. A jednak oni mają się starać o pomyślność tego miasta. I Keller mówi, w podobnej sytuacji jesteśmy jako chrześcijanie. My nie jesteśmy u siebie. Ten świat nie jest domem mym, tak? Jak się śpiewa, jak śpiewają starzy dobrzy baptyści. A jednak mamy dbać o pomyślność tego świata. Więc pójście na wybory myślę, że jest jednym z istotniejszych środków do tego, żeby dołożyć swój kamyczek do tego, żeby w naszym państwie, zgodnie z naszym rozpoznaniem sytuacji, oczywiście ono bywa różne, ale zgodnie z naszym zrozumieniem sytuacji zagłosować tak, żeby w naszym kraju było jak najlepiej. A czy oddanie głosu nieważnego wchodzi w ten kanon rozwiązań bliskich twojemu sercu? Od razu też wyjaśniam myśl, no bo czasami jest tak, że jako obywatele tracimy wiarę. Wiarę w to, że w obecnym układzie partyjnym, gdzie raz wygrywa jedna strona, raz druga, należy cokolwiek się zmieni, no i chcemy wysłać sygnał. Chcemy wysłać sygnał do rządzących, że słuchajcie, nie wspieram ani jednej, ani drugiej strony i nie wiem, co zrobić. No i niektórzy po prostu mówią, no to ja nie idę na głosowanie, ale to jest takie bierne. Natomiast jeżeli ktoś aktywnie, faktycznie jedzie do lokalu wyborczego, poświęca tę godzinkę na to, żeby to zrobić, no to i oddaje głos nieważny, no to jest trochę inny sygnał niż niska frekwencja. Chociaż wiem o tym, że w opinii politologów niska frekwencja uchodzi też za takie żółtą kartkę, no nie? No, czy masz tu jakieś przemyślenia, jeżeli chodzi o głos nieważny? No jestem sobie w stanie wyobrazić, że byłbym w sytuacji, w której naprawdę z czystym sumieniem nie mógłbym poprzeć żadnej z opcji. Natomiast co do zasady, myślę, że no nie powinniśmy być idealistami, w tym sensie, że tylko jeśli program jakiejś partii czy jakiegoś kandydata całkowicie pokrywa się z moimi przekonaniami, to tylko wtedy ja na niego zagłosuję. I tutaj ja lubię obraz komunikacji miejskiej, że jeżeli chcemy się dostać z punktu A do punktu B w jakimś mieście i okaże się, że autobus nie dojeżdża dokładnie pod to miejsce, do którego chcemy się dostać, to nie mówimy, to ja do niego nie wsiądę. No nie, jeżeli szukamy tego, który dowiezie nas najbliżej do celu, tak? No to myślę, że tak samo powinniśmy patrzeć na kandydatów i na programy. Jasne. Chyba że rzeczywiście w programie są takie rzeczy, których jako chrześcijanie po prostu no nie możemy z czystym sumieniem poprzeć. Bywa i tak. Chciałbym jeszcze podsumować, ilu w Polsce mieliśmy polityków o przekonaniach protestanckich. Mi do głowy właściwie przychodzi dwóch, ale może mi uzupełnisz tę wiedzę. Jerzy Buzek, ewangelikalnie wierzący, luterański. Ewangelicko, tak. Tak, ewangelicko. No i Tadeusz Zieliński, swego czasu z Unii Wolności, baptysta. Już teraz chyba nie baptysta, ale no, człowiek, który jest wykładowcą na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Zgodnie z moją wiedzą podwójne doświadczenie akademickie, zarówno w zakresie teologii, jak i w zakresie prawa. Czy ktoś jeszcze ci przychodzi do głowy? Pamiętam Johna Godsona. Ach, tak, no właśnie, zielonoświątkowy pastor. Tak. Który cały czas, jeżeli dobrze kojarzę, udziela się właśnie już bardziej w kościele w tej chwili niż w polityce. Nie jestem pewien, ale jego śledzę na Facebooku i wydaje mi się, że bardziej działa właśnie. I to jest ciekawe, bo on startował z ruchu Palikota, tak? Dobrze kojarzę? Czy od Kukiza? Nie jestem pewien. Ale no dobra, to wybaczcie, jeżeli powiedziałem coś nie tak. Natomiast to nie była żadna z tych mainstreamowych partii, że tak powiem. No i w ogóle taki bardzo fajny człowiek. Uśmiechnięty było widać, że coś jest innego. Zachęcamy, żeby sprawdzić to dokładnie, z jakiego to ruchu kandydował i poprawić nas w komentarzu. No właśnie, to widać. To jest tylko dowód na to, że my nagrywamy to tak z przygotowaniem, ale spontanicznie. To nie jest tak, że mamy scenariusz tej rozmowy.
Okej. Ostatni temat. Przeglądając redakcje różnych gazet, w tej chwili mają taką praktykę, że wybierają najbardziej poczytne artykuły z całego roku. I oto okazuje się, że jeden z artykułów, który w Newsweeku był bardzo poczytny, pochodzi z kwietnia 2024 i opisuje sytuację w kościele w diecezji katolickiej w Sosnowcu. Okazuje się, że to miejsce na mapie, na katolickiej mapie Polski, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest szczególnie obciążone. I wymienione tam były 3 wydarzenia opisane, a może nawet i więcej. Zachęcam, kto jest zainteresowany, żeby to odnaleźć, ale jedno wydarzenie to zabójstwo przez księdza jednego z wikariuszy. Ksiądz po prostu postrzelił i też nożem zaatakował, rany cięte i rany postrzałowe, po czym ten ksiądz poszedł i popełnił samobójstwo. Oficjalnie prokuratura mówiła, że chodziło o popularność tego młodego księdza i że ona przesłaniała popularność starszego księdza, ale nieoficjalnie wiadomo, że była, tak twierdzą ci dziennikarze, i podobno jest powszechna wiedza, że tam była po prostu niezdrowa relacja pomiędzy mężczyznami i doszło do jakiegoś konfliktu. No ale wiemy o tym, że Sosnowiec był świadkiem różnych wydarzeń, mówiąc wprost, orgii seksualnych organizowanych właśnie przez środowisko przywódców katolickich. I te orgie były uzupełnione substancjami, które w Polsce są nielegalne. No i w tym artykule pojawia się bardzo, bardzo dużo jakichś takich ataków i to jest temat, o którym nam jako protestantom jest ciężko mówić, ale chciałem się ciebie zapytać, Filip. Po pierwsze, czy masz wiedzę o tym, że te same problemy, które pojawiają się właśnie w tym kościele, w kościele katolickim, czy one się pojawiają w środowisku protestanckim? I drugie pytanie, jak myślisz, co może być źródłem tych wszystkich wyzwań i problemów? Dla jasności możemy o tym podyskutować. To nie jest tak, że teraz chcę ci zadawać pytanie jako ekspertowi, bo spodziewam się, że dla ciebie to może być ciężkie, żeby odpowiadać na te pytania. No ale jednak pytam się teraz o twoją intuicję. No to, co się działo tam w Sosnowcu, to jest jednak coś, jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć powyżej średniej, bo to tak jakby była jakaś norma przestępstw albo wykroczeń seksualnych, ponad którą można wyjść, albo utrzymać się w niej. Natomiast pomijając to generalnie to, że ludzie deklarujący się jako wierzący, a nawet duchowni, spektakularnie upadają. I upadają, używam takiego słowa, ale to zupełnie nie ma bagatelizować odpowiedzialności tych osób. Nie? No po prostu popełniają straszne rzeczy. To się dzieje w każdym kościele. Mhm. I w naszych kontekstach ja także znam różne historie, różne przypadki, rzeczy bardzo, bardzo przykrych, czasami tragicznych. Nie? No tak, to znaczy jest właśnie to, co trzeba jasno powiedzieć, to, że w kościele osoby, które są pastorami, diakonami, starszymi zboru upadają. Tak, upadają i mówię w kościołach oczywiście protestanckich, no więc wiemy, że ksiądz, teraz nie chcę źle zabrzmieć, ale to jest taki sam grzesznik jak każdy inny. Potrzebuje łaski, wybaczenia, a nawet jeżeli ta łaska została mu, jeżeli został obdarzony tą łaską, no to wiemy o tym, że chrześcijanin może upaść. Oczywiście powinien się podnieść, ale jednak jeszcze jedna rzecz. Kiedyś słyszałem o tym, że środowisko, gdzie najwięcej mamy przypadków na przykład pedofilii w Polsce, to jest środowisko właśnie niekościelne, jak chce się mówić, o tym bardzo mocno, tylko artystyczne. Do sprawdzenia znowu przez kogoś w komentarzu, teraz mi przypomniałem sobie tę statystykę, więc to nie jest tak, że w kościele jakoś ten grzech występuje w sposób szczególny, no tylko, że on jest wyraźny. To tak jak najbardziej bezpieczny środek transportu to samolot. Zaraz wyjaśnię, na czym polega ta dygresja. Natomiast okazuje się, że jak samolot się rozbije, to mówi o tym cały świat.
i w naszych głowach gdzieś petryfikuje się takie przekonanie, o, z samolotem to lepiej nie latać, bo to jest niebezpieczne. Nie, nieprawda. Najmniej osób statystycznie ginie w samolocie w stosunku na przykład do podróży kolejowych czy samochodowych. No i myślę, że tak samo jest z Kościołem, no nie, że grzech w Kościele jest bardziej wyraźny, ale jednak jest. I teraz chciałem ci przeczytać fragment z tego artykułu. Może też od razu podam tytuł. Tytuł jest taki: Orgie, narkotyki i zabójstwo szukujące sekrety księży z Sosnowca. Dawid Karpiuk i Renata Kim. Newsweek, tak? Dla tych, którzy będą chcieli weryfikować. I tam cytowana jest wypowiedź księdza, który już nie jest księdzem. Ma około 40 lat, jest na wolności i powiedział tak. Przed odejściem z kościoła żyłem w czystości, ale widziałem księży, którzy żyli w relacjach z kobietami i im zazdrościłem, że potrafią to pogodzić. Dla księży homoseksualistów to pewnie jeszcze większy problem. Mają wbudowane mechanizmy obronne, walczą z tym, nienawidzą. A jeśli się przyznają, to koniec. Kariera się repnie. Jak ksiądz wejdzie w romans z kobietą i on się rozpadnie, zawsze może wrócić. Każdy powie, no tak, upadł, ale się podniósł. A jakby wyszło, że ksiądz ma faceta, to jest dla ludzi trendowaty. I dalej już dalej nie cytuję, ale tam pojawia się taka myśl, że do kościoła dzisiaj ci mężczyźni, którzy idą w dużej mierze, tak twierdzi właśnie ten interlokutor, który się wypowiada, to są mężczyźni, którzy borykają się na przykład z wyzwaniami homoseksualności i myślą sobie, no Kościół mnie przed nimi uchroni, zostanę księdzem. To też jest jakiś problem. I problemem myślę, że jest również kwestia celibatu, no bo właśnie, jak to jest w kościołach protestanckich z celibatem? Czy ty jako młody pastor możesz mieć żonę, czy nie możesz jej mieć? No wiemy, że masz, to tutaj odpowiedź jest... Nie da się ukryć. Tak, jest obrączka. Czy myślisz, że wycofanie celibatu z kościoła katolickiego byłoby takim jakby pójściem w dobrą stronę i czy to by mogło uchronić tę instytucję przed upadkiem? Jeszcze dodam jedną rzecz, też wypowiedź jednego z księży, który mówi tak w tym artykule. Księży, który jest przerażony sytuacją, która się dzieje w tej chwili w Kościele. Za 10-15 lat punktem zwrotnym mogą okazać się pieniądze, tak mówi. No, i mówi tak, kiedy Kościół będzie zobligowany do tego, żeby wyprzedawać swój majątek, swoje nieruchomości po to, żeby wypłacać odszkodowania ofiarom swoich skandali, wtedy, kiedy zacznie szurać po betonie, to jest oczywiście już moja parafraza, wtedy przyjdzie opamiętanie. Bardzo ciekawa obserwacja w ogóle. Czy jest ratunek dla Kościoła katolickiego? Czy my jako protestanci powinniśmy modlić się o reformę Kościoła katolickiego? Czy raczej powinniśmy modlić się o to, żeby ludzie z Kościoła katolickiego przychodzili do zborów kościołów protestanckich? Czy jest w ogóle szansa na to, żeby kościoły protestanckie współpracowały z Kościołem katolickim? Ale ci wrzuciłem teraz granat. No to teraz godzinkę jeszcze posiedzimy. No, mamy 7 minut. Także... Myślę, że zniesienie celibatu, w sensie obowiązkowego celibatu, byłoby krokiem w dobrą stronę. Bo oczywiście no, Nowy Testament przedstawia życie w celibacie jako w pewnym sensie bardziej pożądane. Jesteś bardziej wolny do tego, żeby zajmować się sprawami Królestwa Bożego. Właściwie mówimy o jednej wypowiedzi apostoła Pawła z listu do Koryntian. Zgadza się? Ale też z Ewangelii. Nie? Jezus mówi, że apostołowie mówią, że w takim razie lepiej, już nie będę przytaczał kontekstu, ale w takim razie lepiej nie wstępować w związki małżeńskie. Jezus mówi, nie wszyscy to pojmują, no tak. Tylko ci, którym jest dane. Nie? Ja myślę, że my jako protestanci czasami bagatelizujemy te fragmenty. A od początku w Kościele starożytnym było jednak duże uznanie dla celibatu czy dla dziewictwa. Ono potem rozwinęło się z daleko w tę stronę, jakąś taką pogardę wobec małżeństwa, ale... No, może wyjaśnijmy, skąd to się wzięło, bo pierwsi chrześcijanie wierzyli w to, że koniec świata nadejdzie prędzej. Mhm. No i w tym momencie niektórzy wychodzili z takiego założenia, że no jeżeli zostało nam 20 albo 30 lat do przyjścia Pana Jezusa,
to lepiej zająć się sprawami Królestwa Bożego tak w 100%, a nie oddawać się na sprawy małżeńskie. Wiem, bo kiedyś pisałem wypracowanie na historię Kościoła właśnie z tych Tak, debat. no to był jeden z czynników na pewno. Natomiast no myślę, że nie powinno być tak, że cały, że tak to ujmę ładnie, stan duchowny jest obligowany do tego, żeby żyć w tym celibacie. Po prostu dlatego, że to, co też widzimy wyraźnie w Nowym Testamencie, to to, że Bóg powołuje ludzi do życia w różnym stanie cywilnym. Paweł mówi, chciałbym, żeby wszyscy byli tacy jak ja pod tym względem. Paweł żył w celibacie, tak. Ale mówi, każdy ma swój własny dar łaski, czyli każdy ma swoje własne powołanie. Więc uzależnianie tego, żeby ktoś przewodził w Kościele, nauczał od tego, żeby się na to zdecydował, no myślę, że nie jest zdrowe. No właśnie, bo też dodajmy dla tych, którzy być może nie wiedzą, że Biblia jakby nie oczekuje od przywódców kościelnych celibatu. Tak. To nie jest, mało tego, wiemy, że apostołowie mieli swoje żony. Tak, sam apostoł Piotr, tak. Już dzisiaj wspominany, miał żonę i o tym więcej niż w jednym miejscu czytamy. Tak. No i to też często był pewnego rodzaju sprawdzian tego, czy ktoś będzie odpowiednim przywódcą w Kościele, to znaczy to, jak zarządza swoim domem. Czy jest dobrym mężem, czy jest dobrym ojcem, tak? Też takie wskazania się pojawiają w Nowym Testamencie. To nie znaczy, że każdy musiał być mężem i ojcem, ale jeśli był, no to służyło to jako sprawdzian jego kompetencji, powiedzmy, moralnych także. Cytat z listu do Tymoteusza. Znaczy, wymagania co do starszych i co do biskupów mamy w liście do Tymoteusza i Tytusa. I tam pada takie zdanie, że biskup ma być mężem jednej żony. No właśnie, takie dość kontrowersyjne dla niektórych. Więc myślę, że zniesienie celibatu byłoby krokiem w dobrą stronę, natomiast to by na pewno nie było panaceum na wszystkie problemy. Nie? Te problemy są o wiele głębsze. Ja bym powiedział, że ostatecznie te problemy wynikają, że one mają naturę duchową. To znaczy, że wynikają z pewnego rozmycia Ewangelii, czy zaciemnienia Ewangelii, które mamy w Kościele rzymskokatolickim. To znaczy rozmycia tej prawdy o tym, że człowiek potrzebuje zbawienia z łaski, że to nie jest jego osiągnięcie, to nie jest coś, co on może wypracować, to jest Boży dar. I teraz oczywiście na papierze Kościół rzymskokatolicki wierzy i głosi zbawienie z łaski, jak najbardziej. Ale jednak ujęcie pewnych prawd, rozłożenie akcentów, myślę, że subtelnie wprowadza pewne zamieszanie. Nie mówię, że celowo, że to jest jakiś diabelski plan Watykanu i tak dalej, ale po prostu mamy do czynienia z pewnym rozmyciem pojęć i myślę, że to jest troszeczkę tak, jakbyśmy gdzieś płynęli statkiem i gdzieś na przykład o 1 stopień zmienimy kurs. I to będzie na początku niezauważalne, ale jeżeli nie będziemy się mocno trzymać tego kursu, którego powinniśmy się trzymać, to za jakiś czas wylądujemy w zupełnie innym miejscu. Nie? Więc myślę, że bardzo wiele problemów, takich duchowych czy moralnych problemów Kościoła rzymskokatolickiego przede wszystkim ma źródło właśnie w tym rozmyciu Ewangelii. I o ile na papierze może być tak, że ten Kościół głosi zbawienie z łaski, to w praktyce, no jeżeli spytamy przeciętnego rzymskiego katolika w Polsce, co ma zrobić, żeby pójść do nieba, no to on powie, no dobre uczynki, sakramenty i tak dalej. I to nie jest tak, że tutaj wszyscy duchowni mówią tak, jak powinni, ale doszło do jakiegoś tragicznego nieporozumienia. No po prostu taki model duchowości, pobożności, relacji z Bogiem jest im przekazywany, znaczy wszystkim wiernym. Nie? Więc tutaj potrzebna by była reforma przede wszystkim, myślę. Myślisz, że to jest możliwe? No, już nie chcę zacząć nowego wątku, ale to jest tak, że ja wychowałem się w kościele baptystów i gdzieś tam w pewnym momencie przychodzi taki moment dostrzeżenia tych różnic. Ja najpierw dostrzegam różnicę pomiędzy kościołem protestanckim a katolickim w tych drugorzędnych sprawach, czyli nie właśnie w kwestii łaski Ewangelii, tego, że w kościołach protestanckich naucza się zgodnie z Biblią, według mnie, że zbawienie jest za darmo,
że musisz przyjść i o nie poprosić i Bóg ci je da i będzie ci później zmieniał, a w Kościele katolickim, tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli to jest nauczone na papierze, to jednak każdy katolik, znowu używam każdy, generalizuje, ale większość katolików, z którymi rozmawiam na ten temat, jak się pytam, słuchaj, co się musi wydarzyć, żebyś poszedł do nieba, odpowiedź jest taka, no muszę przestrzegać 10 przykazań i sakramenty na pewno by pomogły tutaj, korzystanie z sakramentów. No i powinienem jeszcze wierzyć, no nie? Tutaj ten element wiary jest ostatni. No ale na samym początku mojego takiego dojrzewania, nawet nie chcę powiedzieć duchowego, tylko religijnego, no to było właśnie to, że ja widziałem, że w Kościele katolickim jest celibat, w protestanckim nie, że nie wiem, tam są odpusty, ciągle są w Kościele katolickim odpusty, no nie? Tutaj nie ma, w Kościele katolickim wierzy się w czyśćca, w Biblii nigdzie nie czytamy o czyśćcu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jakby wyrosłem w takim przekonaniu, że no, jak już się nawracałem, że tak naprawdę powinienem przyciągać ludzi z Kościoła katolickiego do Kościoła protestanckiego, że to jest jakby najważniejsze. A z czasem zacząłem rozumieć to trochę inaczej i pomyślałem sobie, że nie walczę o to, żeby pozyskać ludzi do Kościoła, tylko żeby pozyskać ludzi dla Chrystusa. No i teoretycznie to jest jedno i to samo, ale jednak nie. Czujemy różnicę, akcent jest gdzie indziej i zacząłem myśleć, będę się modlił o to, żeby jak najwięcej ludzi ewangelicznie wierzących zaczęło się odnajdywać w Kościele katolickim. Nawet nie w hierarchii tam u góry, bo akurat tutaj ciężko mi w to uwierzyć, ale od dołu, że pewne środowiska zaczną po prostu reformować ten Kościół od dołu. Czy takie podejście jest według ciebie okej? Mów szczerze, Filip, to nie jest tak, że... Dobrze, no to na to pytanie odpowiem szczerze. Strasznie trudna kwestia. I myślę, że my, zwłaszcza dzisiaj, my jesteśmy skłonni do tego, żeby ujmować wszystko czarno-biało. I ja też się spotykam z postawami, nawet i wśród baptystów, jeżeli mówimy o tym naszym kontekście, postawami wobec Kościoła rzymskokatolickiego, albo takimi, że wszystko tam jest złe, wszystko, co mi się kojarzy z katolicyzmem, jest złe, należy się odciąć, należy powiedzieć, że to jest wielki Babilon i nierządnica i tak dalej. I papież jest antychrystem. Albo z drugiej strony taki zupełnie bezrefleksyjny ekumenizm, bagatelizowanie różnic, a różnice są i są bardzo poważne. Tak. Powiedziałbym tak, że człowiek, który rozpoczyna taką świadomą relację z Chrystusem, powinien funkcjonować we wspólnocie, która będzie pomagała mu wzrastać, która będzie głosiła zgodnie z Pismem Świętym, czy nauczała, w której będą funkcjonowały biblijne zasady dotyczące też nawet odpowiedzialności ludzi wobec siebie nawzajem. Tak? Jeżeli ktoś żyje w sposób nieodpowiadający Ewangelii, mamy pracować nad tym, żeby to się zmieniło. Jeżeli ktoś konsekwentnie odmawia, nie chce swojego życia zmienić razem z Panem Bogiem, no to powinien być z takiej wspólnoty wyłączony. Tak? Też w to wierzę na podstawie Biblii. Czy Kościół rzymskokatolicki dzisiaj jest takim miejscem do wzrastania? W większości przypadków myślę, że nie. I kwalifikuję to. Nie mówię nie, kropka. Ale co do zasady myślę, że raczej nie. Z wielu różnych powodów. Natomiast czy to oznacza, że nie ma nadziei dla tego Kościoła? No on wielokrotnie w historii doświadczał bardzo głębokich zmian. Także i doktrynalnych. Sami rzymscy katolicy by się z tym nie zgodzili. Znaczy, zgodziliby się o tyle, że pewne rzeczy są po prostu doprecyzowywane albo pogłębiane. Tak. No moja perspektywa jest inna. Myślę, że dochodzi do realnych zmian. Więc także z perspektywy protestanckiej myślę, że to mogą być zmiany, jeżeli Bóg da w dobrą stronę. Ale to jest bardziej coś, na co możemy mieć nadzieję, niż czegoś się tak bardzo konkretnie spodziewać. No, to sam temat nawet chrztu. Nie wszystkie kościoły protestanckie mają chrzest dorosłych, niektóre ciągle mają chrzest niemowląt, ale trzeba jasno zaznaczyć, że z zupełnie innych powodów niż w kościele katolickim. No nie, natomiast w środowisku baptystycznym to pomimo tego, że chrzest nie jest warunkiem zbawienia, to trzeba jasno powiedzieć i zaznaczyć, to jednak wierzymy w to, że osoba, która się nawraca, doświadcza Bożej przemiany,
ona powinna pójść i potwierdzić to właśnie chrztem w wieku świadomym. Jeszcze raz zaznaczam, to nie jest warunek naszego ratunku, to jest tak jak założenie obrączki po ślubie. Niektórzy tak to lubią porównywać. No nie? To trzymamy obrączkę czy nie, nie świadczy o tym, znaczy to właśnie świadczy, ale nie oznacza, że nie jesteśmy żonaci albo że jakoś tam inaczej, jeżeli zdejmiemy tę obrączkę. Okej. Musimy kończyć. Dlaczego dzisiejszy odcinek nie trwał godzinę? Dlatego, że ja i Filip mamy mniej czasu, musimy jechać do swoich obowiązków. Tak jakoś wyszło. Chcielibyśmy więcej porozmawiać, ale moi drodzy, dajcie znać tradycyjnie w komentarzach, co myślicie. A jeżeli nie macie refleksji albo nie chcecie się nimi dzielić, rozumiemy to, to po prostu ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Widzimy, że kilkaset osób ogląda ten materiał, a komentarzy najczęściej jest kilka. Dlaczego prosimy o komentarze? Nie tylko dlatego, żebyśmy mieli informację zwrotną, ale dlatego, że to po prostu zwiększa nam zasięgi. Prosimy o łapki w górę, o subskrypcję i o wszystko inne. Dzięki Filip, wszystkiego dobrego. Dzięki. Hej.